Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl i .com. Non-stop, czy to w komentarzach, czy w wiadomościach dostaję prośbę, aby zinterpretować czyjeś badania laboratoryjne, czyli powiedzieć, co to badanie dokładnie mówi, czy jest dobre, czy jest złe i najzwyczajniej w świecie oczywiście odmawiam, bo nie mam na to czasu. Myślę, że wiele osób jakby nie docenia, ile tych wiadomości można dostać dziennie. Natomiast stwierdziłem, że dobrym pomysłem byłoby nagranie właśnie takiego filmiku, który wyłuszczy ogólne zasady interpretacji właśnie wyników badań laboratoryjnych, aby można było to w miarę możliwości robić poprawnie oraz aby uniknąć różnego rodzaju nieporozumień, które mogą jakby wyniknąć z błędnych interpretacji. I bezpośrednim jakby natchnieniem do nagrania tego filmiku był jeden z komentarzy, który został zostawiony na kanale parę ładnych tygodni temu i brzmiał on następująco. Pod wpływem Twoich filmików przeszłam 21 dni temu na dietę bezwęglowodanową i postprzerwany. Schudłam około 5 kg, a wzrosły mi trójglicerydy oraz cholesterol. HDL podniósł się o 4. Dążyłam do dobrego stosunku trójglicerydów przez HDL, ale dalej jest 2,35. Nie było grzeszków węglowodanowych, mam 71 lat i OB41. Co jest nie tak? Niepokoi mnie mimo takiej diety wzrost trójglicerydów i cholesterolu. No właśnie, zacznijmy. Pierwszym zasadniczym błędem jest niepamiętanie albo niewiedza o tym, że wynik badania jest najzwyczajniej w świecie zdjęciem, takim snapshotem jakiegoś konkretnego parametru, czy można powiedzieć stanu Twojego ciała w danym konkretnym momencie, danego dnia o danej godzinie. Niczym więcej. Innymi słowy, najczęściej nie powinniśmy interpretować wyniku takiego badania, nie znając jakby innych, takich przeszłych danych. Oczywiście, są od tego wyjątki. Po pierwsze, jeśli wynik danego konkretnego jakiegoś markeru czy konkretnego jakiegoś badania jest drastycznie wysoki albo drastycznie niski, no to potencjalnie oczywiście możemy mówić, że jak najbardziej może powstać kłopot. Natomiast tylko i wyłącznie potencjalnie, bo no właśnie zaraz dojdziemy do innych czynników. Natomiast wracając do tego, że właśnie wynik konkretnego badania jest jakby zdjęciem Ciebie w czasie, musimy pamiętać, że niektóre parametry, które będziemy sobie mierzyć, one są w stanie bardzo szybko się zmieniać. Czyli innymi słowy, markery powinniśmy być w stanie dzielić na takie, które zmieniają się stosunkowo powoli i takie, które zmieniają się dosyć szybko. I na przykład właśnie trójglicerydy, czy ogólnie można powiedzieć substraty energii, czyli substancje, które wykorzystujemy jako źródło energii, jak choćby glukoza, czy właśnie trójglicerydy, czyli po prostu kwasy tłuszczowe, są w stanie zmieniać się drastycznie szybko w zależności od tego, co dzieje się z naszym ciałem. To prowadzi nas do punktu drugiego, czyli czynniki zakłócające, tak zwane w nauce confounders. No i właśnie, niezależnie o jakim badaniu mówimy, możesz być na 99% pewien, że absolutnie praktycznie zawsze będą jakieś czynniki zakłócające, które mogą wpłynąć na wynik Twojego badania. I jeśli Ty nie znasz tych czynników zakłócających, to ciężko będzie Ci zinterpretować samodzielnie to badanie, ponieważ oczywiście jakby filmik jest głównie kierowany do Ciebie jako osoby, która chce zinterpretować swoje badania czy swoich bliskich. Innymi słowy, jeśli chciałbyś rzeczywiście być w stanie zinterpretować konkretne badanie, to trzeba sięgnąć do literatury naukowej, nawet po prostu sobie pogooglować, co wpływa na przykład na wynik tego a tego badania. Bo jeszcze raz, zawsze coś wpływa. I może okazać się, że ten Twój wynik konkretny jest albo wysoki, albo niski, niekoniecznie dlatego, że coś się z Tobą dzieje nie tak, tylko dlatego, że po prostu jakiś czynnik zakłócający zaczął nam tam mieszać. Warto również pamiętać, że te zmienne nasze badane możemy sobie to również podzielić na takie, których stężenie będzie zmieniało się stosunkowo szybko oraz takie, gdzie to stężenie będzie zmieniało się odpowiednio w średnim okresie czasu i takie, które będą się zmieniały dopiero po dłuższym okresie czasu. Bo jakby znajomość czy świadomość tego, że to nie jest tak, że te wszystkie dowolna zmiana będzie się bardzo szybko zmieniała, również będzie wpływać na nasze zrozumienie tego, co dokładnie mierzymy. I oczywiście właśnie klasycznymi przykładami takich zmiennych, które bardzo szybko się zmieniają, jest mierzenie stężenia substratów energii, takich jak glukoza, takich jak trójglicerydy. Tak, przecież wystarczy tak naprawdę coś dowolnego zjeść, żeby już bardzo szybko się zmieniło stężenie takiej zmiany jak glukoza czy trójglicerydy. Także nie możemy jakby separować tego również od naszej interpretacji. Natomiast właśnie wspomnieliśmy sobie, że są czynniki zakłócające, które będą wpływać na to, jak dany wynik będzie
interpretowany. I oczywiście glukoza jest świetnym przykładem, tak? Wystarczy, że jesteśmy lekko odwodnieni, następuje zagęszczenie m.in. osocza, zagęszczenie surowicy, będzie następować zagęszczenie krwi i tym samym te cząsteczki glukozy są potencjalnie bardziej ściśnięte. Wystarczy w takim stanie lekko odwodnionym pójść sobie do laboratorium, zrobić pomiar glukozy i okazuje się, że nagle, ten pomiar glukozy jest naprawdę duży. No i właśnie, mamy czynnik zakłócający, który może dać nam stracha, bo nagle, nie wiem, wyjdzie nam glukoza 105. Myślimy, cukrzyca już na pewno. Nawet taka pierdoła, że jeśli będziemy mierzyć glukometrem w warunkach domowych glukozy z paluszka, to ten pomiar może być do 15% różny od tego złotego standardu, czyli mierzenia glukozy z żyły łokciowej. Także, no właśnie, oczywiście tych przykładów jeszcze można mnożyć, a mnożyć. Dla zainteresowanych jest playlista, która nazywa się Diagnostyka. Tam omawiam różnego rodzaju klasyczne markery różnego rodzaju, czy badania laboratoryjne i omawiam właśnie między innymi czynniki zakłócające. Mówiłem między innymi o badaniu kreatyniny i współczynnika przesączania kłębuszkowego, czyli te badania nerek. Mówiłem, że one są cholernie wadliwe, tak? Wystarczy mieć większą masę mięśniową i rozpad między innymi mięśni będzie wtedy produkować zwiększonej ilości kreatyniny. Można już więcej ćwiczyć, wtedy również będzie wyższy odczyt kreatyniny, będziemy miał na wynik tej kreatyniny wpływ między innymi znowu nasze nawodnienie, poziom metabolitów, witaminy D. Innymi słowy, zawsze jest coś, co będzie na to wpływać. Ktoś może się przestraszyć, bo pójdzie sobie do laboratorium i zrobi badanie tych aminotransferaz, czyli alatu, asatu i nagle się okazuje, że one są podwyższone, a przecież nic takiego nie robiłem, a może się okaże, że 3 dni temu ktoś pił alkohol i już nie bardzo o tym pamiętał, nawet jeśli to nie były jakieś bardzo duże dawki alkoholu i właśnie to spożycie alkoholu te parę dni temu jest w stanie podbić te zmienne. Także jeszcze raz, warto zawsze przed próbą interpretacji danego badania sięgnąć sobie do jakichś artykułów literatury naukowej i zobaczyć, jakie potencjalnie czynniki będą wpływać na odczyt tego naszego wyniku. Dopiero jak się okaże, że tych potencjalnie czynników zakłócających nie ma, to można ewentualnie mieć strach, chociaż warto pamiętać, dowolny wynik, ten, który dostaniemy, on również może być wadliwy z tego, że po prostu doszło do błędu i pomiaru w laboratorium, czyli na przykład próbka została nieprawidłowo przechowywana. To jest klasyk, jeśli chodzi o badanie moczu, tak, często te pojemniki gdzieś tam dłuższą chwilę stoją i nagle ktoś po prostu otrzymuje wynik, że są bakterie w moczu i o mój Boże, no to na pewno zapalenie pH moczowego, tak, gdzie, no właśnie, jeśli chodzi o te czynniki zakłócające, w badaniu moczu jest podawane, że warunki przechowywania tego moczu, jak szybko on jest podany analizie po oddaniu próbki będą bardzo ważne i dodatkowo oczywiście jakby same wykrycie bakterii w badaniu moczu absolutnie nie jest żadną przesłanką, żeby zdiagnozować bakteryjne czy ogólnie zapalenie pęcherza moczowego. Trzecim błędem jest brak precyzji pomiaru. Wydaje mi się, że prawdopodobnie jeden z najbardziej takich może ukrytych dla przeciętnego Kowalskiego błędów. Chodzi o to, że ciało jest, owszem, w stanie równowagi, natomiast ta równowaga jest nazywana nie bez powodu równowagą dynamiczną. Czyli to jest po prostu trochę jak bańka wstańka, tak? Trzaśnie się w mordę po prostu ten organizm z jednej albo drugiej strony, albo pozytywnie, albo negatywnie i po prostu ciało przechyli się, tym samym wyniki wielu naszych jakby badanych zmiennych w lewo, w prawo i dopiero po pewnym czasie wraca do równowagi. No właśnie, innymi słowy, to kiedy dokonamy pomiaru, będzie miało wpływ po prostu na odczyt danej zmiennej. Czyli można powiedzieć, że ta precyzja pomiaru jest taką osobnym czynnikiem zakłócającym. Przykładowo, jeśli chodzi o testosteron, jego stężenie pikuje mniej więcej jest najwyższe w okolicy 8 rano. Co się stanie, jeśli ty jednego dnia, już pomijając jakby wszystkie inne zmienne zakłócające, jeśli jednego dnia zrobisz to badanie o 7, drugiego dnia o 9, a trzeciego dnia o 11. I będą się pojawiać odchylenia, bo muszą one się pojawić i nagle człowiek będzie, coś ewidentnie tutaj jest nie tak. To samo będzie działo się na przykład z estradiolem. Chociaż na pewno oczywiście estradiol czy progesteron będą zmieniać się w zależności od momentu cyklu miesięcznego, natomiast one też są w stanie zmieniać się również w zależności od godziny.
Czyli jeśli chcielibyśmy tak naprawdę idealnie starać się kontrolować warunki naszego pomiaru, bo trzeba pamiętać, ten pomiar to jest jak eksperyment. Eksperymenty zawsze muszą być prowadzone w jak najbardziej kontrolowanych warunkach. Czyli jeśli idziesz zrobić badanie, to błagam cię, pójdź, staraj się zrobić zawsze dowolne badania w identycznych warunkach. Czyli na przykład możesz sobie ustalić w głowie, że zawsze będziesz jak najbliżej, powiedzmy 8 rano robić wszystkie badania. Nie o 7, nie o 9, po prostu o 8 rano, bo wtedy ten czynnik precyzji pomiaru już potencjalnie nam odpada. A jeśli chodzi oczywiście o precyzję pomiaru, trzeba pamiętać, że no właśnie wszystkie te rzeczy, które robiliśmy w przeciągu ostatnich paru dni, oczywiście czasami nawet tygodni, będą w stanie wpłynąć na wynik tego badania. Czy to w sposób negatywny, czy pozytywny. Czyli oczywiście, jeśli będziemy przeprowadzać eksperymenty, choćby jakieś dietetyczne i chcemy zobaczyć, jak dana dieta na nas wpłynie, to również oczywiście trzeba pamiętać, że te pomiary powinny być idealnie wykonywane w dosyć podobnych warunkach. Kolejnym błędem jest brak zrozumienia, czym jest trend. Trend teoretycznie jest prostym słowem, natomiast właśnie musimy wrócić na chwilę do tego punktu pierwszego. Mówiliśmy sobie, że wynik dowolnego badania to jest taki jakby snapshot, ten zdjęcie naszego organizmu o konkretnej godzinie i danego dnia. Samo w sobie nie powie nam specjalnie dużo, chyba że znowu wynik takiego badania jest bardzo wysoki albo bardzo niski i oczywiście wykluczyliśmy występowanie tych czynników zakłócających. Natomiast nie licząc tych sytuacji, sam wynik jednego badania nie mówi nam specjalnie wiele. Wiele zmian jest subtelnych. Nikt na przykład nagle nie dostaje zawału serca, nikt nagle nie staje się chory metabolicznie z tygodnia na tydzień. Pstryk, jesteś chory metabolicznie, masz cukrzycę. Są różnego rodzaju subtelne zmiany, które są po prostu, jeśli chodzi o wyniki badań laboratoryjnych, niezauważalne w czasie. Oczywiście one też są niezauważalne, bo wiele osób nie bada się regularnie. Wydaje mi się, że mnóstwo różnego rodzaju kłopotów można uniknąć po prostu chodząc 2 razy do roku, albo nawet raz do roku, robiąc jakieś szersze badania. Natomiast właśnie większość osób nie jest w stanie tworzyć trendu, jeśli chodzi o badaną zmienną. Czyli najczęściej jest tak, że ktoś dostaje wynik jakiegoś badania i kataloguje to w najgorszy możliwy sposób, czyli ciapnie to po prostu w jakąś koszulkę, wrzuci do segregatora, segregator ląduje w najciemniejszym możliwym kącie mieszkania czy domu i tam czeka na swój moment. Moment najczęściej nadchodzi oczywiście, kiedy pojawiają się kłopoty zdrowotne, że wtedy bierze ten segregator, rzuca lekarzowi w twarz czy dietetykowi i mówi patrz co tam jest i oczywiście, żeby przejść przez często dziesiątki takich badań, to zajmuje tyle czasu, że nikt tego nie robi tak naprawdę. Czyli innymi słowy, ciężko jest zauważyć jakikolwiek trend. Natomiast ty możesz to robić sam. I kiedyś było to ciężkie, można było zapisać z zeszycika, ale obecnie w czasach cyfrowych jest to idiotycznie łatwe, tak? Możemy sobie otworzyć dokument w Excelu, jeśli ktoś nie lubi Excela, można użyć darmowego substytutu, czyli OpenOffice i tam tworzymy sobie na przykład zakładki na morfologię, możemy sobie stworzyć zakładki na hormony, tak jak ja to lubię, na przykład nerkowe, mam często takie zakładki, czy innymi słowy różnego rodzaju parametry, takie choćby jak kreatynina, o której sobie wspominaliśmy. Innymi słowy, tworzymy sobie taki dokument i tam po każdym badaniu wkrepujemy ten wynik. I wtedy będziemy mieć trend. Wtedy będziemy wiedzieli, to wszystko będzie się zmieniać. Jeszcze raz, większość tych zmian jest niezauważalnych w czasie, czyli innymi słowy są na tyle subtelne, że z miesiąca na miesiąc tego nie zauważamy, ale na przykład w perspektywie roku czy 2, jeśli byśmy mieli te dane obok siebie, to zmiany są zauważalne, czy to na lepsze, czy to na najgorsze. Jeszcze raz, nikt nie dostaje nagle na przykład cukrzycy. To jest coś, na co się pracuje bardzo, bardzo skrupulatnie długimi latami. Nie mogę nie posłużyć się przykładem właśnie badań, które były ładnie notowane przez mojego serdecznego przyjaciela. Jak wziąłem się za jego zdrowie dosyć wiele lat temu, to generalnie można powiedzieć z sylwetki przypominał bez urazy dla niego, trolla mostowego, tak zwany bridge troll, czyli te trolle, które często są wysokie, mają długie, chude kończyny i wielki bebek, bo właśnie prezentował taki typ sylwetki, czyli tak zwany skinny fat, czyli chudo-gruby po angielsku. I
Jak zrobiło się jakby te podstawowe badania, no to wyszło między innymi, że początkowo ten jego HDL, który akurat tutaj nie jest uwzględniony, ten odczyt tam wynosiło chyba 36. Jest cały filmik o tym, jak diagnozować zespół metaboliczny i między innymi jednym z takich kryteriów jest to, że oczywiście poza podwyższeniem trójglicerydów, podwyższeniem glukozy będziemy mieć obniżone HDL, ponieważ HDL jest produkowane, ta lipoproteina wysokiej gęstości, ona jest produkowana przez wątrobę. I jeśli wątroba jest tłuszczona, co będzie właśnie występować przy zespołach metabolicznych czy początkach zespołu metabolicznego, to spada produkcja HDL. Czyli najczęściej, kiedy widzimy osobę z niskim HDL, bardzo często będziemy mieć do czynienia z osobą, która jest potencjalnie już chora metabolicznie. No i oczywiście, ten mój przyjaciel robił sobie te badania, tak, braliśmy się za niego od postów różnego rodzaju i tym podobnych zabiegów i mierzyliśmy, jak zmieniają się różnego rodzaju parametry w czasie. I to można zobaczyć sobie właśnie na tym wykreśliku. I proszę zauważyć, jak na przykład HDL zmienia się w czasie. To jest często, można by powiedzieć, nie dałoby się tego zaobserwować z badania na badanie, ale kiedy spojrzymy na to, jak to wyglądało na początku terapii, a jak to choćby ten HDL wygląda obecnie, mamy dużą zmianę. To samo jeśli tyczy się trójglicerydów. Możemy zaobserwować wzrost LDL, klasyk, tak jak mówiłem w wielu wywiadach, jeśli chodzi o diety niskowęglowodanowe. Innymi słowy, jeśli będziemy zapisywać różnego rodzaju zmienne, to będą się tworzyć trendy, które pokazują albo pozytywny, albo negatywny wpływ rzeczy, które robimy właśnie na tą zmienną i dodatkowo, kiedy już mamy tego Excela, czy różnego rodzaju jakieś arkusze, w których będziemy notować te dokumenty, warto zaznaczyć sobie datę na przykład wprowadzenia jakiejś konkretnej choćby suplementacji, czy zmiany diety. Tak? Bo jeśli na przykład nie będziemy mieć podkreślonych tych kamieni milowych, czyli na przykład tego dnia wprowadzam posty, to ciężko będzie powiedzieć, dlaczego coś się zmieniło. Czyli innymi słowy, polecam taki mindset, jakby ten stan umysłu naukowca. Tak? Nie dość, że zapisujemy zmienne, to chcemy je kontrolować jeszcze teraz. Od jakby precyzji pomiaru poprzez wpisywanie, dobra, tego dnia zacząłem brać na przykład ten suplement, jeszcze raz prowadziłem może post, może dietę niskowęglowodanową i tak zmieniały się parametry, które sobie badałem. Szczególnie ważne, jeśli chodzi o zrozumienie trendu, jest interpretowanie między innymi różnego rodzaju markerów dotyczących kondycji, zdrowia, układu sercowo-naczyniowego. Widziałem tam parokrotnie w komentarzach pod moimi filmikami, że w momencie, w którym ktoś napisał, że mój mąż, moja żona miała zawał, to ktoś się pytał, jaki był lipidogram. I te osoby próbowały interpretować ten lipidogram na podstawie parametrów, które podawałem, czy współczynników, które podawałem w pierwszym filmiku, który stworzyłem na kanale. Czyli ten filmik nazywa się Zapomnij o całkowitym cholesterolu i LDL, nowoczesne markery zdrowia układu sercowo-naczyniowego, czy jakoś tak. Tam podawałem między innymi, że jest to stosunek trójglicerydów do HDL i cholesterol resztkowy z takich parametrów, które można łatwo zmierzyć. Natomiast na czym polega błąd większości osób w momencie, w którym obliczają to sobie? To jest wycinek ciebie teraz. Jeśli ktoś, można sobie bardzo łatwo to wyobrazić, jeśli ktoś 20 lat miał absolutnie koszmarną dietę, odgorzały, czy styl życia, gorzała, fajki, syfowe jedzenie, miał olbrzymią nadwagę itd., gdybyśmy mierzyli te współczynniki, to okazało się, że przez 20 lat byłyby tak niepokojące, że to było na zasadzie dostaniesz zawału lada dzień i potem ta osoba na przykład zmienia dietę i te markery zaczynają się stabilizować i nagle dostaje zawału, to jest pytanie, czy nas obchodzi ten jednostkowy marker, czyli że stosunek trójglicerydu do HDL na przykład był 2,5, czyli nie był najlepszy, nie był najgorszy, ale mógł być lepszy, czy może nas interesuje, że ta osoba przez 20 lat miała fatalny stosunek trójglicerydów do HDL. Także wybić sobie z głowy próbę jeszcze raz takiego jednostkowego patrzenia na te parametry. Świetnym przykładem tego jest jeden ze słuchaczy. Dziękuję mu z całego serca, bo udostępnił mi swoje dane medyczne, żebym mógł właśnie jako anegdotkę podać tutaj, taką anegdotkę medyczną podać tutaj na ekran. To jest osoba, która według medycyny cierpi na hipercholesterolemię rodzinną. Jego poziom cholesterolu wynosi ponad 300. Natomiast jest to osoba, tak jak mówiłem, ten cholesterol nie ma praktycznie żadnego znaczenia, jeśli ktoś po prostu będzie minimalizować między innymi odczyny stanów zapalnych. To jest osoba, która widzimy, że w 2007 roku miała bardzo niski poziom trójglicerydów,
między innymi bardzo niski poziom glukozy, czyli bardzo zdrowa osoba metabolicznie, aktywny fizycznie, właśnie posty, diety, niskowęglowodanowy, wspaniale po prostu, że tak powiem, się prowadził i jednocześnie badanie chyba z zeszłego miesiąca, podczas wizyty u pani doktor kardiolog i wizyta ta wyglądała tak, zobaczyła cholesterol, zaczęła na niego krzyczeć, że zaraz dostanie zawał, zignorowała triglicerydy, zignorowała glukozę, ale między nimi było to robione badanie doplerowskie. I okazało się, że żyły są, czy naczynia krwionośne są absolutnie czyste. Że po tych parunastu latach tego cholesterolu powyżej 300 nie ma absolutnie żadnych kłopotów i to był dopiero moment, w którym po prostu przestała się na niego wydzierać i powiedziała okej. Innymi słowy, jeszcze raz, to nie jest kwestia tego, co robisz przez tydzień czy 2 tygodnie, to jest kwestia tego, jak się prowadzisz regularnie. Także nie bierzemy jednego tego po prostu jakiegoś tam wyniku i próbujemy po prostu mierzyć na podstawie tylko i wyłącznie tego szansę wystąpienia danej choroby. Ostatnim błędem jest brak zrozumienia całokształtu rzeczy, które będziemy sobie badać. Innymi słowy, często nie jest tak, że powinniśmy po prostu patrzeć tylko na wyłącznie jeden marker, chociaż oczywiście to jest też uzasadnione, jeśli potencjalnie występuje ryzyko konkretnej jakiejś choroby, gdzie dany marker jest markerem predykcyjnym, czyli potrafi przewidywać na przykład rozwój danej choroby albo też zmniejszenie szans na wystąpienie danej choroby. Ale trzeba patrzeć często na wiele rzeczy całościowo, czyli, że tak powiem, no właśnie to podejście holistyczne. I stwierdziłem, że ten komentarz tej 71-letniej pani, który cytowałem na początku, jest absolutnie świetnym przykładem tego. Panikować, mimo że zmiany są absolutnie fantastyczne. Trzeba zauważyć, że pani ta powiedziała, że schudła przez stosunkowo krótki okres 5 kilo, tak? Powiedziała, że jej HDL skoczył 4 punkty. Na podstawie tych choćby rzeczy, które dzisiaj sobie mówiłem, jeśli mamy oczywiście utratę wagi, HDL skacze w górę, jest szansa, że po prostu ta wątroba nie była w specjalnie dobrej formie, może była otłuszczona, może była lekko otłuszczona, nie mamy jakby innych badań, żeby potencjalnie jakby stwierdzić formę tej wątroby, ale wiadomo, że jeśli spadła waga i HDL poszło w górę, jakieś otłuszczenie tej wątroby najprawdopodobniej występowało. Czyli mamy dwie pierwsze zmiany pozytywne. Utrata wagi, czy innymi słowy, pani ta chciała utracić wagę, mamy skok HDL, ale powiedziała, że skoczyły jej triglicerydy. I teraz skoczyły jej triglicerydy, co oczywiście będzie wpływało na stosunek triglicerydów do HDL. I czy to jest źle? No nie. Akurat w tym przypadku możemy z całą pewnością powiedzieć, bo patrzymy całościowo na taką pacjentkę, że to nie jest źle. Z jakiego powodu? Bo jeśli ona traci wagę, jeśli ona straciła 5 kilo, to znaczy, że koniec końców ten poziom glukozy i poziom triglicerydów absolutnie nie może być wysoki. Ona po prostu jest w deficycie kalorycznym. I czemu te triglicerydy były u niej podwyższone? Oczywiście ona napisała, że są podwyższone. Nie wiemy w stosunku do czego, jaki był ostatni pomiar, jaki jest ten drugi pomiar, który był wyższy od poprzedniego, ale być może jest dlatego, że ostatnio na przykład spożyła jakiś posiłek, o którym zapomniała. Właśnie może są jakieś czynniki zakłócające, ale jakby niezależnie od tego ten poziom triglicerydów nie wpłynie na ogólny obraz, że ona idzie w dobrym kierunku zdrowotnie. Jeśli chodzi o czynniki zakłócające, o których sobie wspominaliśmy. Jeśli LDL idzie w górę, no to trzeba często wiedzieć, skąd on idzie w górę. I LDL, czyli ta lipoproteina niskiej gęstości, ona będzie szła w górę na dietach ketogenicznych, praktycznie zawsze u każdej osoby będzie szła w górę, chociaż trzeba pamiętać, bo niektórzy mówią, u mnie nie poszło. Jest tyle polimorfizmów genetycznych, które będą na przykład decydować o tym, czy poziom LDL jest wysoki czy niski, że głowa mała i to będzie się również różniło w zależności od diety. Natomiast pomijając to, przy postach, tak, to jest zawsze jak cisnę po prostu z osób, które panikują, że LDL idzie w górę, mówię tak, i oczywiście i będzie szło też w górę, jeśli chodzi o posty jednodniowe, dwudniowe, trzydniowe, które w literaturze bardzo jednoznacznie pokazują właściwości przeciwzapalne, ale ktoś, o mój Boże, LDL idzie w górę. Więc pójdzie w górę właśnie podczas postów, pójdzie w górę na dietach niskowęglowodanowych. Więc tutaj jakby zabrakło znajomości, jakie są czynniki wpływające na dany pomiar. I nawet samo to, że ten stosunek triglicerydów do HDL według tej pani, no tam wynosił to chyba 2,25 czy jakoś tak, on nie jest taki, jak powinien być i ten ideał to jest poniżej 1, jeśli ktoś nie oglądał tego pierwszego filmiku na kanale. LDL idzie w górę. Ponieważ ten wynik 2,25 jest trochę jednak jeszcze brakuje do tego ideału, no to pytanie, czy powinniśmy panikować? Nie, bo nie znamy trendu.
Tak? Zauważcie, nie znamy najzwyczajniej w świecie trendu. Jeśli ta pani by miała wypisane, nie wiem, ostatnich 5-10 współczynników trójglicerydy do HDL, to moglibyśmy powiedzieć potencjalnie, że coś jest tutaj na rzeczy, jeśli chodzi o ten niepokój, choć jeszcze raz, idzie waga w dół, na pewno nie ma czym się niepokoić. I wtedy znowu, nawet na podstawie samego, jeszcze dodatkowo tego, że ten naoczyn Biernackiego jest 41, pytanie, czy ten naoczyn Biernackiego, ten marker stanów zapalnych jest tak wysoki, bo ta pani cierpi już na jakieś choroby, o których nie wiemy, które mogą wpłynąć na te informacje, które nam podała, czy może dlatego, że no właśnie, może ma wysoki poziom cholesterolu. W jednym właśnie z tych filmików o odczynie Biernackiego opowiadałem, że sam odczyn Biernackiego jest bardzo czuły na stężenie cholesterolu, czyli przy wysokim poziomie cholesterolu, szczególnie powyżej 250, odczyn Biernackiego idzie w górę. Także podsumowując, istnieje 5 błędów. Podsumujmy więc, dlaczego większość osób ma kłopoty z interpretacją swoich badań laboratoryjnych, pomijając ten, że po prostu ktoś skończył, nie wiem, politechnikę na przykład, a nie akademię medyczną. Błąd numer 1 to jest brak zrozumienia albo niepamiętanie, że jeszcze raz wynik dowolnego badania to jest po prostu wycinek ciebie w czasie danego dnia o konkretnej godzinie. Sam w sobie najczęściej nie będzie mówić nam wiele, chyba że ponownie wynik jest bardzo wysoki albo bardzo niski. Błąd numer 2 to jest brak zrozumienia, że interesują nas przede wszystkim trendy. Tak? Czyli jak po prostu te badane nasze zmienne będą zmieniać się w czasie. Czy to na plus, czy to na minus, w zależności od różnego rodzaju zmian lifestyle'owych czy dietetycznych, które będziemy podejmować. Błąd numer 3 to jest brak zrozumienia, że zawsze praktycznie będą występować czynniki zakłócające, które będą w stanie zaburzyć odczyt danego badania. Czyli innymi słowy, obowiązkową lekturą przed próbą interpretacji dowolnego takiego badania laboratoryjnego powinno być wgryzienie się po prostu w jakieś tam artykuły czy badania naukowe, żeby zobaczyć po prostu jakie czynniki zakłócające wpływają na to badanie. Jeszcze raz, wiele z takich czynników zakłócających dla popularnych badań jest omówionych na mojej liście diagnostyka. Błędem numer 4 jest brak precyzji pomiaru, czyli idealnie jeśli będziemy robić czy badać jakąś zmienną, to chcemy to robić tego samego dnia o tej samej godzinie. Idealnie, może nie tego samego dnia, ale o tej samej godzinie. I błąd numer 5 to jest brak całościowego spojrzenia często na rzeczy, które chcemy badać i zrozumieć. Czyli innymi słowy, interesuje nas ogół różnego rodzaju zmian, tak? Nie zawsze interesuje nas tylko i wyłącznie jedna zmienna. Tak jak choćby właśnie ktoś zaczyna pościć, leci waga w dół, markery stanów zapalnych spadają, glukoza spada, trójglicerydy spadają, a cholesterol idzie w górę, tak? Jest, o mój Boże, cholesterol poszedł w górę. A? To jest na przykład brak całościowego spojrzenia na kłopot. To był długi filmik. Mam nadzieję, że wyciągniesz mnóstwo praktycznych informacji z tego filmiku, bo filmik jest bardzo praktyczny. Dzięki serdeczne oczywiście za jego wysłuchanie, jak zawsze. Muszę oczywiście polecić swoje flagowe kursy. Jeśli interesuje Cię szybka nauka i efektywna języków obcych, polecam swój kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie uczyć się dowolnego języka od A do Z. Drugi kurs to Experts Incubator, czyli tak zwana kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję, jak uczyć się dowolnej dziedziny, również właśnie dietetyki, medycyny, prawa, informatyki, również programowania. Również samodzielnie, jak zapamiętywać, jak tworzyć zrozumienie, jak wdrażać informacje, uczyć się je stosować i wszystkie kursy odbywają się pod moją opieką merytoryczną, oraz ostatni kurs o jeden włos za daleko, czyli jak zatrzymać i zapobiegać i odwracać łysieniu androgenowemu. W opisie, jak się go rozwinie, jest link do moich stron internetowych oraz newslettera, jeśli interesują Cię właśnie tematy pamięci języków obcych, analizy badań naukowych, to polecam zapisanie się na ten newsletter. Tam wysyłam właśnie raz na jakiś czas artykuły właśnie na ten temat. Co jeszcze? Badań naukowych tym razem nie ma, bo po prostu to były, tak bym powiedział, takie ogólne wytyczne. Natomiast również w tym linku w opisie znajduje się link do patronatu. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć kanał, ten patronat kosztuje 40 zł miesięcznie i w jego ramach jest dostęp do forum, gdzie można mi zadać pytanie. Raz w tygodniu publikuję tak zwane badanie tygodnia, gdzie omawiam różnego rodzaju najciekawsze badania, które między innymi zajmują się tematyką nowotworów, czy różnego rodzaju diet, chorób
symbolicznych itd. Również, to najważniejsze dla większości osób, w ramach patronatu są dostępne fiszki do każdego z filmików, czyli do tego filmiku i paru 10 ostatnich, gdzie można ściągnąć wszystkie informacje, które wspominam w danym filmiku. Czyli jeśli ktoś chciałby się nauczyć tych rzeczy na pamięć, ponieważ będzie mu to potrzebne, czy to w pracy, czy po prostu jest pasjonatem tych tematów, można sobie szybko te fiszki ściągnąć i się ich nauczyć. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka jeszcze raz i do usłyszenia w następnym.